Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś mam dla Was pancerną legendę w kompaktowych rozmiarach. Oto Panzerkampfwagen 6 Ausführung B Königstiger w skali 1 do 48. Zapraszam do oglądania. Kogi, buduj historię klocek po klocku. Czołgi Panzerkampfwagen 6 Ausf B Tiger II, wprowadzone do służby w 1944 roku, były jednymi z najpotężniejszych maszyn II wojny światowej. Ich masywna konstrukcja z opancerzeniem dochodzącym do 180 mm z przodu oraz potężnym działem 88 mm KWK-43 L-71 czyniły je niezwykle skutecznymi w walce. Czołg ten był w stanie osiągać prędkość do 38 km na godzinę na drodze. W sumie wyprodukowano około 492 egzemplarzy tego czołgu, który brał udział w wielu kluczowych bitwach, takich jak bitwa o Ardeny czy walki na froncie wschodnim. Recenzję zacznijmy oczywiście od pudełka. Na pudełku przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje, które mogą nas w pierwszej kolejności informować, czyli nazwa zestawu, numer zestawu, ilość klocków oraz jest przedstawiony piękny model w całej swojej okazałości. Na odwrocie również znajduje się kilka ciekawych informacji. Przedstawione są niektóre funkcjonalności tego modelu, ale również jest specjalna tabela techniczna, gdzie przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nie tyle modelu, co oryginalnej maszyny, czyli m.in. jest tam jego uzbrojenie, silnik, prędkość, waga i inne wymiary. Teraz możemy przejść już do samego modelu, który, jak już wspomniałem, mimo swoich kompaktowych rozmiarów wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jak już jesteśmy o wymiarach, to warto o nich wspomnieć, bo czołg ma 22 cm długości, 6,5 cm wysokości oraz 8 cm szerokości. Tygrys ma bardzo dobrze odwzorowany swój układ biegowy. Układ biegowy w stylu właśnie szachownicowym, co oznacza, że koła nachodzą na siebie. Gąsienice kręcą się bez najmniejszego zarzutu, nawet po takich powierzchniach, a musicie wiedzieć, że nasz blat jest bardzo kapryśny i nie wszystkie czołgi się z nim lubią. Tak, w Tygrysie gąsienice kręcą się bez najmniejszego problemu. Z innych funkcjonalności należy wspomnieć o odwzorowanym jarzmie karabinu maszynowego MG34, który znajduje się w kadłubie. Również takie małe szczegóły, jak na przykład dwa study, które tutaj wystają. Niektórzy mogliby powiedzieć, że jest to niedopatrzenie ze strony firmy Kobi, ale nie, bo tutaj największy urok tkwi właśnie w takich szczegółach. I te dwa study to nie jest żadne niedopatrzenie, tylko to są odwzorowane wizjery. Wizjer dla radiotelegrafisty oraz dla kierowcy, który, pamiętajmy, że w Tygrysie nie miał szczeliny obserwacyjnej właśnie w przedniej płycie, tylko musiał się już posługiwać za pomocą wizjerów, które znajdowały się u góry nad nim. Oprócz tego Tygrys ma obrotową wieżę, która również bardzo ładnie się obraca, no i jest unoszona lufa od potężnej armaty kalibru 88 mm. Jeżeli mówimy o Tygrysie, to warto też wspomnieć o jego pięknym kamuflażu, który składa się z 3 kolorów. Jest tutaj kolor zielony, piaskowy oraz taki charakterystyczny brązowy. Jest to charakterystyczny kamuflaż już z okresu końca wojny, z tej późnej wojny, jaki można było znaleźć na niemieckich pojazdach. Jeżeli mówimy o kolorystyce, to właśnie wiele z tych kolorów zostało odwzorowanych za pomocą nadruków, między innymi tutaj na błotnikach z jednej oraz z drugiej strony, ale również za pomocą nadruków odwzorowane zostały oznaczenia, czyli charakterystyczne niemieckie krzyże belkowe, które znajdują się po obu stronach wieży. Również zostały odwzorowane niektóre inne szczegóły. Między innymi właz dowódcy został odwzorowany za pomocą nadruku oraz te szczegóły, które znajdują się w tyle naszej maszyny, czyli na wysokości przedziału silnikowego. Te wszystkie wentylatory, wieczniki oraz kratownice również zostały odwzorowane za pomocą wspomnianych nadruków. Naprawdę fascynujące jest to, że mimo tego, że jest to naprawdę mała skala, udało się odwzorować masę szczegółów. Między innymi te wszystkie błotniki, które są z przodu, ciągną się przez całą burtę i kończą się aż z tyłu i są zagięte pod tym charakterystycznym kątem. Tutaj widać, że jakaś drewniana skrzynka znajduje się z tyłu. Są odwzorowane dwa wydechy właśnie w kolorze grafitowym. Nawet tutaj na boku pancerza często były przymocowane jakieś narzędzia oraz inne elementy, które też tutaj są właśnie odwzorowane. Wygląda ten model naprawdę bardzo dobrze. Jest to doskonała alternatywa dla fanów broni pancernej, którzy nie mają aż tyle miejsca, by móc eksponować większe modele.
To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o Tygrysie w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam też do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikowane są nowości i inne ważne informacje. Do usłyszenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.